To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Jak zapamiętacie rok 2021? Dla mnie najważniejszym wydarzeniem tego roku jest powrót talibów do władzy w Afganistanie. W sierpniu, gdy wojska NATO po 20 latach wycofywały się z tego kraju, dotychczasowym partyzantom zaledwie 9 dni było potrzeba, by podbić kraj. Wielu Afgańczykom załamał się świat, a Zachód poniósł jedną z najbardziej spektakularnych porażek ostatnich dekad. W podsumowaniu roku 2021 połączymy się z Afganistanem. Kilkanaście dni temu rozmawiałem z Marcinem Krzyżanowskim, orientalistą i byłym polskim dyplomatą, który pojechał na miejsce. W ostatnim odcinku tego roku posłuchajcie, jak wygląda teraz Afganistan i co będzie dalej. Jest środa, 29 grudnia 2021 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Jesteś po raz pierwszy w Afganistanie od 2019 roku. Dużo się przez te 2 lata zmieniło? I tak i nie. Przede wszystkim zmienił się nie tylko rząd, ale cały system polityczny. To pociągnęło za sobą całą lawinę konsekwencji. Przede wszystkim zmiany w sytuacji bezpieczeństwa, zmiany w gospodarce. Zniknęły obce wojska, zniknęła też armia afgańska, a właściwie nie tyle zniknęła, co została zastąpiona przez talibskich bojowników. Ale to jest najbardziej uderzające w porównaniu z 2019 rokiem, to drastyczny wzrost poziomu biedy. Naprawdę drastyczny, kilkunastokrotny wzrost liczby ludzi, którzy są zmuszeni żebrać na ulicy o parę Afganii na kawałek chleba. Ludzi, którzy są zmuszeni spać na ulicy, szukać sobie gdzieś schronienia przed coraz bardziej spadającymi temperaturami. Jak wylądowałeś w tym nowym Afganistanie talibów, to wszystko dookoła wyglądało tak, jak myślałeś, że będzie wyglądało? Czy coś cię zaskoczyło? Nie chciałbym tutaj stawiać się w roli osoby, której nic nie jest w stanie zaskoczyć, ale zasadniczo spodziewałem się, że to tak będzie wyglądać. To, czego się nie spodziewałem, to, że będzie jednak aż tylu głodujących ludzi. Jak tą biedę widać na ulicach? Bo wszyscy, którzy byli w Kabulu, to się przyzwyczaili do tego, że żebracy są w zasadzie wszędzie. Zwłaszcza tam, gdzie kiedyś byli obcokrajowcy oczywiście. Zgadza się, ale nie w takiej liczbie. Przedtem żebraków było sporo, jednakże to były liczby nieporównywalne z tym, co jest teraz. Owszem, kręcili się w pobliżu co bardziej eleganckich restauracji, co bardziej eleganckich sklepów, ale były to pojedyncze osoby. Teraz na głównych ulicach co kilka metrów są właśnie żebrzące osoby, żebrzący ludzie. I to, co się zmieniło, to co jest dobitnym przykładem na pogorszenie sytuacji ekonomicznej kraju, to, że na ulicy już żebrzą i mieszkają całe rodziny, przeważnie matki, przeważnie są to wdowy z dziećmi. Pamiętam swoje pierwsze wizyty w Kabulu, to jeszcze były czasy, kiedy Afgańczycy jeszcze byli pod wrażeniem Zachodu. Bardzo wielu Afgańczyków było wtedy ubranych na taką zachodnią modłę, w podróbki oczywiście różnych znanych zachodnich marek. I tak jak z biegiem lat pamiętam, że oni coraz bardziej przesiadali się na lokalne swoje ubrania. Jak jest teraz? Widzisz facetów w dżinsach w ogóle? Czy wszyscy zrobili switch od czasu, kiedy przyszli talibowie i przebrali się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w lokalne ubrania?
Nie wszyscy, ale zdecydowana, żeby nie powiedzieć przytłaczająca większość. Wciąż można spotkać ludzi, którzy chodzą w garniturach, chociaż co prawda już bez krawatu. Jednak można ich policzyć na palcach jednej ręki tak naprawdę. Można spotkać modnie ubranych, wręcz dandysów w okolicach Szarenau, natomiast też jest to już zdecydowana mniejszość i takie pojedyncze przypadki. Oczywiście dżinsy jako takie, czy też po prostu spodnie, bluzy, kurtki są wciąż bardzo częste, ale są już w mniejszości. Ta proporcja się zdecydowanie odwróciła. No oczywiście w dżinsach paraduje przede wszystkim młodzież. Nie ma z tego powodu z reguły żadnych nieprzyjemności, ale fakt jest faktem, że przytłaczająca, zdecydowana większość przerzuciła się na tradycyjne piron ton i też masa ludzi zaczyna zapuszczać brodę. Może nie taką w pas, ale osoby gładko ogolone, no to w tym momencie już tak bardzo rzadkie. A widzisz dużo kobiet na ulicy? Pytanie, ile to jest dużo. Nie są ewenementem. Gdybym miał porównywać do mojego ostatniego pobytu, to w porównaniu z 2019 jest ich tylko nieco mniej. W takich bardziej dzielnicach leżących na uboczu jest ich sporo mniej, natomiast są też w Kabulu i innych miastach dzielnice, gdzie wciąż i bezustannie swobodnie chodzą po ulicy w niezmienionej liczbie. A jak rozmawiasz z ludźmi właśnie w dużych miastach, czy to w Kabulu, czy w Heracie, to jest tak, że oni już mają ten strach za sobą, ten pierwszy moment spotkania z talibami już minął i teraz się do tego przyzwyczaili? Czy na przykład zamknęli się? Ja będąc w Afganistanie bardzo mocno wtapiam się w tłum. Do tego mówię w Dari, więc ze mną rozmowa wygląda nieco inaczej. Nie mówię, że jestem traktowany przez wszystkich Afgańczyków, których spotykam, jako niemalże swój, bo tak absolutnie nie jest, ale mi dużo łatwiej skrócić dystans i po jednej, drugiej, trzeciej, piątej filiżance herbaty już po prostu rozmawiać. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy się bardziej zamknęli. Ale z rozmów wynika bardzo niejednoznaczny obraz. No, taka zasadnicza odpowiedź na twoje pytanie brzmi, to zależy. Są ludzie, których właściwie zmiana rządu, zmiana systemu politycznego zasadniczo nie obeszła. No, oni dalej robią swoje, robili swoje i niewiele ich obchodzi to, co dzieje się na samej górze. Z drugiej strony są całe klasy społeczne, całe sfery, które w tym momencie są wykluczone ekonomicznie, wyjęte, wypchnięte, wycięte ze struktury społecznej. Do tego są bardzo liczne grupy ludzi, którzy z racji swojej przeszłości, z racji swojej działalności w czasach Republiki mają pełne prawo czuć się zagrożeni, bo wciąż i bezustannie są wrogami emiratu. Słychać albo wyraźny strach, albo poczucie beznadziei, albo pewną obojętność. To, co może być wspólnym mianownikiem dla niemalże wszystkich, to zamartwianie się sytuacją ekonomiczną, która pomimo tego, że Republika miała, delikatnie mówiąc, swoje wady w tym zakresie, drastycznie się pogorszyła. Jedną z takich pierwszych decyzji, pierwszych tygodni władzy talibów było to, żeby zabronić publicznie odtwarzanej muzyki. Ulice Kabulu czy Heratu to były zawsze bardzo głośne ulice, bo klaksony samochodów, bo ludzie, ale też muzyka dobiegająca wszędzie. Muzyka afgańska, muzyka indyjska. Czy w miastach jest cicho? Zdecydowanie ciszej. Już nie ma muzyki tak powszechnie, aczkolwiek jest. I to odtwarzana publicznie, ale raczej stosunkowo cicho i stosunkowo daleko od najbliższego checkpointu, najbliższego patrolu. Sytuacji w Afganistanie poświęciliśmy w tym roku bardzo wiele miejsca zarówno w podcaście Świat, jak i w naszych mediach społecznościowych. Zajrzyjcie proszę na nasz profil na Instagramie. Tam znajdziecie mnóstwo zdjęć z Afganistanu. Wybierzcie te najlepsze i zostawcie swoje komentarze. I polecajcie znajomym nasz profil Świat/The World. A teraz wracamy do rozmowy z Marcinem Krzyżanowskim, orientalistą i byłym polskim dyplomatą w Kabulu. Rozmowę nagraliśmy kilkanaście dni temu, gdy Marcin był na miejscu w Afganistanie. To jest podcast Świat. Wygląda mi na to z tego, co mówisz, że ten kraj jest w dużym chaosie nie tylko ze względu na biedę i sytuację humanitarną, ale ze względu na to, że talibowie
nie są zbyt skuteczni w egzekwowaniu tego, co zakładali. I tak, i nie. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że talibowie nie są jednolitą organizacją. To jest parasol jednoczący bardzo wiele grup, które mają czasami dosyć skrajne poglądy, wzajemnie się wykluczające na pewne sprawy. Oczywiście można ich wziąć we wspólny nawias radykalizmu, ale diabeł tkwi w szczegółach i w szczegółach podejście poszczególnych grup, poszczególnych liderów się trochę różni. Poszczególni lokalni komendanci mają dość duży margines swobody. Poszczególni bojownicy też mają różny stosunek do ścisłego wykonywania rozkazów. Póki co talibowie, można powiedzieć, że dość luźno podchodzą do kwestii restrykcji, bo jeszcze nie czują się na tyle pewnie i dopiero jak staną mocno na nogach, to pokażą swoją prawdziwą twarz. Są też opinie mówiące, że póki co talibowie pozwalają na zaskakująco wiele, bo chcą się w jakiś sposób ułożyć z Zachodem, zyskać oficjalne uznanie, wsparcie finansowe itd. Więc tu w tym momencie w Afganistanie nie panuje chaos, tylko stan takiego coś pomiędzy nerwowym wyczekiwaniem, niepewnością, a stanem zawieszenia. A jak długo twoim zdaniem ta tymczasowość może w ogóle trwać? Z ręką na sercu przyznam, że nie mam pojęcia. Biorąc pod uwagę przede wszystkim uwarunkowania ekonomiczne i rywalizację pomiędzy poszczególnymi frakcjami talibów oraz klimat Afganistanu, to myślę, że do wiosny. Co będzie dalej? Wspomniałeś o tym, że ta tymczasowość może trwać do wiosny, a potem? To jest bardzo dobre pytanie, na które też nie potrafię z całą pewnością odpowiedzieć i podejrzewam, że nikt nie potrafi z samymi zainteresowanymi, z samymi talibami włącznie i na czele. Gdybyż znowuż wybierać taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, to prawdopodobnie sytuacja bieżąca, czyli stan pośredni między Republiką a Pierwszym Emiratem się będzie utrzymywał z tego powodu, że żadne ze stronnictw, czy to najbardziej radykalne, czy też to mniej radykalne, będą pozostawać w stanie chwiejnej równowagi. Kluczową kwestią, która będzie miała wpływ na sytuację, będzie to, czy uda im się uzyskać nie tyle uznanie międzynarodowe, bo nie wierzę, żeby w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy do tego doszło, ale czy uda im się uzyskać odmrożenie funduszy i taką realną, systematyczną pomoc międzynarodową. Nie pomoc humanitarną, a właśnie pomoc rozwojową. Kraj w tym momencie jeszcze jest daleki od bankructwa, jeszcze jest daleki od takiej pełnoskalowej katastrofy humanitarnej obejmującej cały kraj, ale systematycznie się ku temu zbliża. Więc jeśli dojdzie w tej dziedzinie do przesilenia, możemy mieć do czynienia nawet z wojną domową. Ale najbardziej prawdopodobny scenariusz to, tak jak wspomniałem, utrzymanie takiego obecnego status quo i okrzepnięcie tegoż stanu tymczasowego. Marcin Krzyżanowski, orientalista i były polski dyplomata w Kabulu, kończy nie tylko ten odcinek, ale i rok 2021 w podcaście Świat. Dziękuję Wam, że jesteście z nami i zachęcam do słuchania kolejnych odcinków i proponuję, polecajcie nas znajomym. Premierowych odcinków możecie słuchać w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku Świat_The World i do subskrypcji kanału na YouTube, także pod nazwą Świat_The World. Tam oprócz środowych podcastów w weekendy znajdziecie również premiery filmowe. I koniecznie zajrzyjcie w zakładkę Społeczność na YouTube. Tam znajdziecie link do głosowania na najlepsze odcinki 2021 roku. Zapraszam do głosowania, zwycięzców poznacie już w styczniu. To wszystko w tym roku. Życzę Wam szczęśliwego 2022 roku i do usłyszenia już za kilka dni w nowym roku. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.